Przelewy, napływy główek czy jakieś napływy raf to miejsca, w których bardzo często spinningiści starają się łowić klenie, jazie. To są bardzo fajne miejsca do łowienia również i brzan, i boleni. My dzisiaj opowiem Wam o takich podstawowych zasadach, jak po raz pierwszy wybrać się na przelew. Będziemy dzisiaj dobierali przynęty, które będą miały nam kusić klenia, może jazia, może gdzieś jakiegoś bolenia. Opowiemy o tym, jakimi przynętami, w jakim miejscu przelewu i w jaki sposób generalnie operować. Podstawową sprawą to są, w moim oczywiście przypadku, woblerki, ale nie te najmniejsze. Ja stosuję, powiedzmy, najczęściej to jest w tym przypadku akurat krąplik Sławka Szuszkiewicza. To jest cholernie skuteczna przynęta, jeśli chodzi o klenie, jazie. Głównie jest robiony pod pstrągi, ale okazuje się, że w rzekach nizinnych też świetnie działa. Czyli woblerki, które nie mają więcej, powiedzmy, niż 5 cm. Ważne jest, żeby na przelewie wobler, jeśli będziemy starać się łowić już na tej płytkiej wodzie, nie na głębszej dziurze przed przelewem, żeby wobler nie schodził nam głębiej, powiedzmy, niż nawet pół metra. To jest nie do końca ważne, aby ten wobler schodził nam głębiej niż, powiedzmy, no niech będzie 70 cm. Chodzi o to, aby nie zaczepiać często o dno. Dlatego pierwszą grupą, tak jak powiedziałem, woblerek maksymalnie 5 cm. On może być naprawdę w przeróżnych barwach. Najczęściej pokazuje się gdzieś tam u wędkarzy wobler w kolorze złotym, miedzianym. Mogą być to przynęty jakieś takie brązowo-żółte często. Ale zawsze na początku warto wybrać jest przynętę, która jest kolorystycznie dobrana do naturalnych barw, które możemy spotkać w wodzie, czyli oliwkowo-srebrna uklejka, jakiś odcień złota. To jest standard. Na klenie warto też zabrać, szczególnie na przelewy, przynęty czarne. One oczywiście nie mają być czarne jak smoła, one mają mieć dodatek troszeczkę złota, troszeczkę miedzi. Czasem dodaje się jakieś niewielkie elementy pomarańczowe, żółte. To bardzo często kusi klenia jazia. I to jest, powiedzmy, woblerek w tej grupie do 5 cm. Następna sprawa, którą ja lubię stosować na przelewach, ale powiedzmy w bardziej takim wędkarstwie zabawowym, czyli wyskoczyć sobie w niedzielę czy w sobotę po południu na ryby, żeby gdzieś na jakimś przelewie złowić kilka czy kilkanaście niewielkich kleników. To są smużaki. Smużaki, tak jak już wcześniej Wam podaliśmy, to są woblerki, które imitują jakieś tam krabąsze, często maleńkie rybki, ale one na przelewach w moim odczuciu chyba pokazują dopiero swoją prawdziwą moc. Na przelewie, gdzie woda jest płytka, klenie bardzo często stoją głowami ustawione pod nurt, czekają na spływający im tuż do pyska pokarm. Dlatego taki smużaczek, który bardzo powolutku podciągamy pod nurt, albo nawet czasem troszeczkę go wypuszczamy na wędce, okazuje się rewelacyjnie skuteczny. I trzecia grupa przynęt to są wirówki. Najstarsze, chyba jeśli chodzi o stosowanie przez spinningistów, natomiast do dzisiejszego dnia bardzo skuteczne i okazuje się, że w wielu przypadkach łowimy na nie znacznie skuteczniej niż na najlepsze woblery. Także obrotówka to jest przynęta, którą w pudełku mieć musimy niemal na każdej wyprawie wędkarskiej. Najbardziej charakterystycznym miejscem przelewu jest jego grzbiet, czyli miejsce, gdzie woda zaczyna się wyraźnie marszczyć. To jest widoczne w ten sposób, że tuż przed tym jęzorem, kiedy woda napływa na przelew, pojawiają się takie mocne zawirowania, fale. To jest dla nas sygnał, że tuż przed tymi falami gdzieś już jest znaczne wypłycenie. To znaczne wypłycenie jest również świetnym miejscem dla wieloryb, a przez to oczywiście dla wędkarzy, dlatego że tego typu stanowiska są wręcz banalnie proste do obłowienia. Wcześniej opowiadałem Wam o przynętach, które stosujemy na całym przelewie. Teraz Wam pokażę to, co najlepiej sprawdzi się na jego grzbiecie.
Pierwsza sprawa, mały woblerek, który bardzo płytko chodzi, niekoniecznie musi być to smużak. Druga sprawa, właśnie smużak, czyli przynęta, która zanurza się nie 10 cm pod powierzchnię i oczywiście obrotówka. Łowimy tymi przynętami generalnie w ten sposób, żeby jak najdłużej każda z tych przynęt utrzymywała się, nazwijmy to, w polu rażenia, czyli tam, gdzie spodziewamy się ryby. Ryby z reguły wybierają sobie to stanowisko tuż przed zmarszczeniem, czyli tam, gdzie zaczyna się płytka woda. One zazwyczaj sobie pół metra przed tym wypłyceniem przez cały dzień czekają na spływający pokarm i zaraz za pierwszymi zmarszczkami, czyli tam, gdzie zaczynają się robić jakieś warkocze roślin, jakieś patyki, jakieś kamienie, tam bardzo często stoją ryby. Sam grzbiet warkocza najlepszy jest wczesnym rankiem, wczesnym, powiedzmy późnym popołudniem, czasem nawet nocą, a obławiamy to najlepiej niewielkim woblerem. Powiedzmy, niech on nie będzie strasznie mały, bo będziemy łowili drobne ryby, ale powiedzmy 2-3 cm, 2 cm, takie smużaki, one nam będą w bardzo fajny sposób na przelewie działały. Rzucę raz, pokażę Wam, jak to wszystko mniej więcej powinno wyglądać. Obłowiliśmy w tym momencie sam grzbiet warkocza napływu oraz tą zmarszczoną wodę tam, gdzie jest sporo roślin. Tam wcześniej mieliśmy jakieś brania niewielkich rybek, także spodziewamy się, że uda nam się coś tam jeszcze złowić. I wobler wychodzi nam w tej chwili na tą wodę, która dla wielu wędkarzy wydaje się nieatrakcyjna, czyli już taki bok przelewu, jakieś takie rynienki. Ja to miejsce zwykłem bardzo dokładnie obławiać, bo często jest tak, że sam przelew jest mocno często w naszych wodach przełowiony i pusty, a te rynny po bokach często zamieszkiwane są przez bardzo fajne ryby. To cała kombinacja. To prowadzenie możemy wieloma przynętami realizować przez dobrą godzinę, dwie, nawet jeden przelew. Uda nam się trafić w przynętę i sposób prowadzenia, to zawsze coś tam nam się fajnego uda złożyć. Opowiedzieliśmy Wam o części przelewu, która najczęściej jest odwiedzana przez wędkarzy, czyli ten szczyt przelewu, głowa przelewu. Tam najczęściej łowimy przynętami drobnymi. Najczęściej w środku dnia łowimy tam też drobne ryby. Moim ulubionym miejscem jest ta część przelewu, która bardzo często jest przez wędkarzy omijana. Mam tu na myśli jeszcze wodę głęboką, ale to charakterystyczne miejsce, gdzie woda nanosi dużą ilość pokarmu i bardzo często tuż przed tym wypłyceniem, o którym opowiedziałem Wam wcześniej,
Wymyta jest często poprzeczna rynna przed tym przelewem. Często są to jakieś większe przeszkody, często są to jakieś kamienie, korzenie, za nimi bardzo często trafiają się naprawdę okazałe klenie, brzany, jazie, bolenie. Ta płytka woda, czyli te szypoty, które są za tym miejscem głębszym, to tam najczęściej będziemy łowili niewielkie klenie, tam przychodzą brzany, często nawet ładne, natomiast ciekawe miejsce do obłowienia większym woblerem, nawet również w ciągu dnia, to ta głębsza woda poprzedzająca przelew, tam spodziewam się łowić większe ryby.